Witaj w Patagonii. Przed nami kilka dni w tej magicznej krainie. Miejsce, do którego pragnę Cię zabrać, to góra Cerro Tronador ze swoim czarnym lodowcem. Zapraszam. Jestem w miejscowości Bariloche. Miejscowość jest naprawdę przecudna. Jezioro, które wygląda jak morze. Śliczne góry, pięknie. Rano spróbuję wynająć samochód i uciekać. Wiem wypożyczalnie, pisałem mi w międzyczasie, że nie mają samochodów, nie będzie samochodu. Ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Jeżeli nie znajdę tej drugiej, 50 wypożyczalni, to znajdę 51. Jak to ja w zwyczaju. No, dodatkowym problemikiem jest to, że nie wziąłem prawa jazdy. Ale okej, zacznijmy od ogółu do szczegółu, czyli pierw szukamy wypożyczalni, które ma auto, a później będziemy negocjować warunki wypożyczenia tego auta. Jesus. Po drodze trafiłem na niebieskie lody. Nie wiem co to za smak, nie wiem co to za skład, ale fantastyczne. Trochę wanilii, trochę cynamonu, trochę mięty. Zjadam te niebieskie lody i lulu do hostelu. Wynajęłem auto. 10 minut później je rozbiłem. Na szczęście nie mocno i nie ze swojej winy. Po prostu chciałem dobrze i chciałem przepuścić na pasach pieszych. Więc się zatrzymałem, a pan za mną się zdziwił, co ja wyprawiam. I wjechał we mnie. To co tutaj widzimy nazywa się plaża Negra, czyli chyba czarna plaża. Przed chwilą widziałem znak z ostrzeżeniem, żeby uważać na jaguary albo coś takiego. Więc zatrzymałem się tu kawałek i jadę zaraz dalej. Miejsce jest po prostu boskie, urokliwe. Najchętniej bym się tu położył, gdybym miał karimatę i poleżał z godzinę. Ale w sumie może bez karimaty też da radę. Jest to strefa przygraniczna. Ja tym wynajętym oto samochodem nie za bardzo mogę wjeżdżać na terytorium Chile, więc muszę tutaj się pilnować, żeby znowu nie złamać jakichś przepisów. Spróbuję wejść na tą górę, 3400 metrów. Czarny lodowiec. Jadę drewnianym mostem w stronę góry Tronador. Auto niestety z napędem na przednią oś, ale już po doświadczeniach, więc można powiedzieć, że nie przejmuję się nim. Dużo różnych znaków, które mówią, że coś tam nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Prohibitio. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Colinas Tronador, 40 km. Okej, ingresso, engresso. Aha, od 10:30 do 16:00. Coś tam, sroś tam, dobra, ale co to jest? No dobra, jedziemy. Nie znam hiszpańskiego, nic nie będę się domyślał. Droga jest jaka jest. Teraz jedzie się bardzo bezpiecznie. Był taki ciekawy odcinek z takim poważnym urwiskiem w stronę jeziora. Teraz rozumiem, dlaczego pan wypożyczalni zaproponował, żebym dodatkowe ubezpieczenie od dachowania. Zastanawiałem się, po co mi to. Jestem u podnóża góry Tronador. To co przed nami to jest jezioro, a to białe to nie jest brud, tylko lód. Na górze lodowiec. Przepiękne widoki. I rozumiem, że temperatura na tyle niska tej wody, że to się po prostu nie topi, więc ten lód pływa po tym jeziorze. Mijałem rzekę, która wypływa z tego jeziora. Piękny kolor wody, mocno tleniona. Jeszcze kilometr drogi przede mną samochodem, z tego co wiem, a później już spinaczka do góry. Parę godzin co najmniej. Oceniam. I to takiego bardzo, bardzo ostrego podejścia. Siedzę sobie pod tą górą. Robi wrażenie, ja nie wiem jak ja tam wejdę. Napisali wysokość 1150, a ona ma 3,5. Czyli wychodzi na to, że prawie 2,5 km w górę? Mi to w ogóle nie gra. W ogóle nie wiem, czy uda mi się tam zabrnąć. Ta ściana jest po prostu pionowa. Z tego co udało mi się zorientować, to wejście na tą górę jest niemożliwe.
Przynajmniej z tej strony. No i trochę to też wygląda na to, że jest to trudne. Tylko tutaj można dojść. Dalej się nie da. Miejsce robi wrażenie, ale chciałem iść dalej. Właśnie się dowiedziałem, że źle pojechałem i dlatego w ogóle trafiłem w jakiś ślepy zaułek. Muszę jechać do miejscowości Pampalinda, a później do miejsca, które się nazywa Otto coś tam. I dopiero wtedy stamtąd jakieś 5-6 godzin wędrówki na górę. No i szczerze mówiąc kusi mnie to, żeby tu zostać. No i chyba tak zrobię. Poszukam jakiegoś noclegu. Jutro z samego rana ruszyłbym na tą górę, bo ślicznie wygląda. Robi spektakularne wrażenie, widoki dookoła boskie. Najwyższa góra Patagonii na granicy z Chile. Myślę, że warto tutaj jeden dzień zostać, zamiast gonić z powrotem do Turku. Więc teraz plan wycieczki taki, żeby te końskie mają znaleźć jakiś nocleg, zjeść coś, odpocząć i rano ruszam w górę. Jakieś gniazdo, albo coś, bo całe mnóstwo jest tutaj. Wodopój mają. W końcu zobaczyłem te krowy słynne i od razu odechciało mi się steków. Bo przecież o ile może wydawać nam się, że one myślą dużo mniej niż my, no to ja nie mam wątpliwości, że odczuwają tak samo jak my. Więc słaba historia. Ktoś, kto wymyślił życie na tej planecie, stwierdził, że żeby żyć trzeba jeść, żeby jeść trzeba mordować. No i to są właśnie te steki, które jadłem i którymi się zachwycałem. Kurde, żal. Idę w stronę schroniska Otto Melling. Zamysł pierwotny wczorajszy był taki, że tam dojadę samochodem, ale jechać się nie da, bo to już jest wysoko w górach. Można dojść. Zajmie to około 5 godzin w jedną stronę i tak też mam zamysł, żeby to zrobić. Na przewyższenie 1100 metrów, czyli całkiem sporo. Zapowiada się ostre podejście. Dalej iść już nie można. Przynajmniej tak jak ja bym chciał to zrobić. Dalej to już jest wspinaczka, alpinizm. Bez asekuracji nie wolno. Przede wszystkim bez raków nie wolno, bo to już jest lodowiec zmrożony, śnieg stopiony, wielokrotnie zamarzający, więc ślisko jak diabli. A moje raki niestety zostały na 5500 wniesione przeze mnie jako depozyt i jeszcze chyba tam leżą. No bez tego sprzętu nie ma szans. I to nie tylko nie chodzi o to, że tam nie dam rady wejść, ale chodzi o bezpieczeństwo, a ja jednak w górach pilnuję bezpieczeństwa, na szczęście, więc odpuszczę sobie, dojdę tak daleko jak się da. 5 godzin w jedną stronę, też bardzo fajna wycieczka, wspaniała sceneria. Jestem zachwycony tą przyrodą. Ciężko się tu poruszać bez mapy, bez jakiegoś wcześniejszego dokładnego sprawdzenia, ale ludzie mi pokazali palcem, gdzie mam iść, to idę.
Mamy żaden jaguar tu nie wyskoczy, ani nic podobnego. Ta droga da mi w kość. Zmieniła się sceneria. Przede mną pewnie jeszcze za 4 godziny tak pod górę. Ale jest fajny, przyjemny cień, bo te potężne drzewa dają osłonę przed słońcem. Oczywiście czasami są prześwity i tak jak teraz i pali mocno. Ale generalnie idę w cieniu. To jest naprawdę fajna sprawa. To jest jedyna droga pod górę, więc zakładam, że to jest właściwa droga. Chyba się rozleniwiłem przez te ostatnie dni. I z, powiedzmy, takiego sportowego nastawienia przeszedłem na konsumpcję, delektowanie się potrawami, a to nie pomaga. O, jakie potężne drzewa. Naprawdę giganty. Nie podchodzę tam, bo parę razy jak wszedłem w jakieś krzaki, to mnie strasznie pokuły jakieś dziwne rośliny. Wbijają się jak szpilki, a później nie można ich wyjąć. Parę razy wtopiłem i albo gdzieś usiadłem, albo gdzieś się otarłem i później wyciągałem, wyskubywałem to ze skóry i z ubrania. Zadyszka jest, no. 1100 metrów przewyższenia to nie jest mało. Ja myślę, że prędzej czy później wyjdę z tego lasu. Uwielbiam ten las. Jest naprawdę nietypowy. W sumie wejście, można powiedzieć, takie jak na Ślęże. Natomiast no, drzewa, jak widać, nie takie jak na Ślęży. Nie wiem, ile one mają średnicę, ale są potężne. Gigantyczne, bardzo wysokie. Pewnie tego nie widać na filmie. I dają piękny cień. Jest jakaś taka droga, która oczywiście była zamknięta. Natomiast z tego co rozumiem, to straż parku i straż graniczna może sobie tutaj jeździć terenowymi autami. Mój biedny, wypożyczony Chevrolet nie miałby tu szans. I tak przeszedł swoje. Ciekawe, jaka będzie mina człowieka, który będzie ode mnie go odbierał. Jeszcze go wczoraj przerysowałem dodatkowo jakieś krzaki, jak się mijałem z autobusem w takiej wąskiej ścieżce, więc biedne te auta wypuszczają. Sceneria robi się coraz ciekawsza, jestem coraz wyżej. Nawet ta ścieżka jest fajnie przygotowana. Ładna infrastruktura. Co jakiś czas są znaki, jakieś tam plakaty pokazujące, jakie tam zwierzęta żyją. O! Hukao na przykład. Później można wygooglać. Co? Dalej do góry. Ale się zmęczyłem. Idę i końca nie widać. Wielka niespodzianka. Pierwsze coś, co jest po angielsku. Więc uzupełniam zapasy wody. Sceneria zmieniła się nie do poznania. Jest jakiś chyba znak. Więc spróbuję tam pójść. Micio Caracoles. Pojęcia nie mam, co to znaczy. Caracoles. Okej. Muszę trochę rozejrzeć się, ogarnąć. Bo wychodzi na to, że zabrnąłem w jakiś martwy punkt. Ale okej. Zasada jest prosta. Trzeba iść pod górę. Więc będę szedł pod górę. Z tej perspektywy wygląda to naprawdę pięknie. Wczoraj byłem tam na dole. No gdzieś tam jest ten punkt widokowy. O, widzę go. No ale stąd wygląda to lepiej. Porażająca ilość wody spływa z tego lodowca. Skąd ona się bierze? Nie wiem. Według mnie po godzinie już powinno jej zabraknąć. A jednak woda kryształ. Ślicznie wygląda ta góra. Wspaniały cel następnej podróży do Argentyny. Patagonia. Widziana z góry. No teraz rozumiem, dlaczego ludzie się tak zachwycają tym miejscem. Coraz bliżej schroniska Otto Meining. Nie wiem jak się ubrać, bo
Pali słońce, ale wieje strasznie zimny wiatr. Założyłem mieć stopera, no ale za chwilę go porozpinałem, więc trochę bez sensu. No ale dobra, przynajmniej chroni mnie przed promieniowaniem UV. Widoki no nieziemskie. Cały ten dzisiejszy trekking był fantastyczny. Cudowny las z fajnym cieniem. Później fajne, takie piaszczyste podejście. Dosyć ostre, ale bezpieczne. No i później dreptanie po tych skałach w pełnym słońcu i napawanie się tymi widokami, które są wokół. Wow. No a schroniska jakieś 15-20 minut ode mnie. Ciekawe, czy to jest opuszczony budynek, czy tam działa jakaś infrastruktura i można coś zjeść, kupić, przespać się. No zobaczymy. Nie mam internetu od 2 dni, więc nie mogę wejść na żadną stronę, niczego wygooglać, sprawdzić. Ale to może i fajnie, bo taka przygoda. Nie wiem, co mnie tam czeka. A tak to bym szedł na gotowca i wszystko wiedział. Więc w sumie chyba bardziej mi się podoba bez internetu. Ale widoki się pierdziele. Ładnie, tak pięknie. Jestem też cholernie głodny, bo śniadanie było takie trochę dziwne. Oni tak mają, że na śniadanie jedzą słodkie bułeczki i kawę. No i rzeczywiście próbowałem pani wytłumaczyć, że chcę sery, mięso, szynkę, jajka, cokolwiek. No i pani pokiwała głową, powiedziała si i przyniosła mi drzem i słodkie bułki. No i nabrałem się tym, ale jak wiadomo, na długo takie coś nie starczy. Więc jestem na lekkim głodzie, zresztą tak jak wczoraj. A może to dobra metoda. Nie jest cały dzień, ćwiczyć silną wolę, a wieczorem zjeść coś dobrego. Wczoraj wieczorem zjadłem w tym schronisku, w tym hoteliku, mięso, frytki, winko białe. Mieli butelkę 375 ml, więc idealna do kolacji, czy tam obiadu kolacji. Było naprawdę super. No i oto i jestem. Schronisko Otto Melling. Wysokość nie wiem ile, może z 2,5, może 2,400. Pewnie będzie jakaś tabliczka, zaraz sprawdzę. Aż to fajny klimat. Jest już chłodno, ale słońce robi swoją robotę. Jest gorąco. Z drugiej strony zimny wiaterek. No super, super. O, drugi budynek. Czyli są 2 schroniska. Nie wiem co to jest. I ten drugi wygląda już lepiej. No zaraz zobaczymy. Nie wiem co to jest. Co to znaczy. Ale idę tam. Mam tak się. Okazuje się, że to nie można wejść bez przewodnika i bez asekuracji. Ponieważ jest tu lodowiec, szczeliny śnieżne przysypane śniegiem. Niebezpiecznie. Oferują wycieczki po uprzedniej rezerwacji. Cena za 2 osoby około 130 000 pesos, czyli nie mało. Schronisko bardzo fajne, super obsługa, mówią po angielsku, co ciekawe. Świetne pesto, do tego piwko, 3500 pesos, czyli niedrogo jak na takie miejsce. Się posiliłem, wypiłem i co, teraz będę powoli wracał. Nocleg oczywiście możliwy, również możliwy bez własnego śpiwora, się okazuje. Nie trzeba targać. 7000 pesos plus 2000 za śpiwór, jeżeli chcesz wypożyczyć. Więc no wszystko fajnie, bardzo, bardzo przyjaźnie przygotowane. Jeżeli chodzi o infrastrukturę dla klientów, polecam. No i można tu naprawdę spędzić parę dni. Zobacz na te widoki. W oddali też lodowiec. Też wali z niego potężny wodospad. Zaraz tam podejdę, pokażę. Chcę tam podchodzić za blisko, bo stromo. Przepaść. To się nazywa czarny lodowiec, ponieważ ten lód jest przysypany takim szlamem
I rzeczywiście to, co tu widzimy, to są nie skały, a lód podobno, mówią. Nie wiem, czy to prawda, ale jestem w stanie to uwierzyć, bo na lodowcach różne rzeczy widziałem. Generalnie pył osiada, przykrywa, a pod spodem lód, a nie skała, więc wygląda to jak czarny lodowiec. Ostatni właściwie dzień przed wylotem na południe. Wrażenia super. Żegnam się z górami. Bardzo mi się spodobały te góry. Chętnie tu wrócę. Śliczne góry, śliczne widoki. Tutaj przy tym schronisku jest jeszcze jedna rzecz. Wykąpać się w takim miejscu toż to po prostu marzenie. A później wygrzewać się na słoneczku na lodowcu. Uwielbiam to miejsce. Wrócę tu, bo fajne żarcie, niskie ceny, mili ludzie, mówią po angielsku i mógłbym tutaj, kurde, spędzić cały urlop, naprawdę, napawając się tymi widokami. Tu jest po prostu pięknie. Spędziłem wspaniały, cudowny czas w Patagonii. Popodróżowałem sobie po Argentynie, poznałem mentalność tych ludzi, geografię, kulturę tego kraju, klimat. Przede mną druga część tej przygody. Myślę, że dużo bardziej egzotyczna. Szła. Coś niewiarygodnego. Nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Jestem już na lotnisku w Bariloche. Przez ostatnie 2,5 godziny jadłem steka. La Marca de Patagonica, zdaje się, tak się ta restauracja nazywa. Absolutnie najlepszy wybór. Próbowałem różnych restauracji w Bariloche, próbowałem różnych restauracji w Argentynie. Ci goście to jest numer 1. Wróciłem tam drugi raz, specjalnie przed odlotem, żeby po prostu napchać się stekiem. Konsumpcja tego steka trwała 2,5 godziny, więc jestem naładowany na całą noc, a cała noc przede mną, bo de facto o 23:30 mam lot do niestety Buenos Aires, czyli cisnę na północ parę tysięcy kilometrów, a później stamtąd aż do Ushuaia, czyli na samo południe znowu ileś tam tysięcy kilometrów. No nie ma lotów bezpośrednich, szkoda. Zdecydowanie polecam, absolutnie podpisuję się 2 rękami. Nocowanie w hostelach zbiorówka. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest tanio, bardzo tanio, a po drugie śpi się po prostu z jakimiś totalnie obcymi ludźmi, których się nie znam, więc summa summarum trzeba się z nimi zapoznać, pogadać i okazuje się, że to są bardzo fajni, ciekawi ludzie, którzy tak jak ja podróżują niskobudżetowo, są ciekawi świata, kontaktów i tak dalej. Więc chętnie rozmawiają, chętnie dzielą się swoimi wrażeniami, chętnie nawiązują znajomości i bardzo pomagają. To, że nie znam języka w ogóle hiszpańskiego. Wszyscy czują się zobowiązani pomóc, wesprzeć i zaopiekować się takim biednym, połączającym się człowiekiem, który nie wie, co ze sobą zrobić i kompletnie sobie nie radzi. Ludzie jednak z natury są dobrzy, więc chcą pomagać. Jeżeli widzą takiego człowieka w potrzebie, uruchamia się u nich w mózgu jakiś taki mechanizm, który powoduje, że zrobią wszystko, żeby takiemu człowiekowi pomóc. Więc nawiązałem mnóstwo wspaniałych kontaktów z ludźmi praktycznie z całego świata. Australia, Chile. Z Chile było fajne towarzystwo, bardzo fajna para, która zaprosiła kilkanaście osób ze swoich przyjaciół. Więc spędziliśmy kiedyś tam któregoś dnia wspaniały wieczór. Hiszpania, taki fajny, gruby, 200-kilogramowy Hiszpan, który miał 19 lat. Ja nie wiem, jak on to zrobił w tym wieku, że dorobił się takiej wagi. Przesympatyczny człowiek. I w ogóle było tak, że spędziłem w tym hostelu kilka dni, chyba 3 noce. Chodząc po mieście, ludzie mnie poznawali, zaczepiali i zagadywali, więc to było naprawdę niesamowite. Jak wyjeżdżałem, to żegnaniom nie było końca. Wbrew moim wcześniejszym obawom odnośnie hosteli, że mnie okradną, mam tylko pieniędzy przy sobie, kamerę, nie wiem, dokumenty, inne historie, które są mają jakąś wartość, okazało się, że nikt tutaj przyjechał po to, żeby się dorobić i, nie wiem, zakosić komuś coś z plecaka. Tylko to są fajni, normalni, otwarci ludzie, którzy żądni są wrażeń świata. No i przyjechali po prostu przeżywać przygodę i tak jak mi by nie przyszło do głowy, żeby kogoś okraść, przetrzepać komuś plecak i zakosić coś drogiego, tak i myślę, że wszystkim ludziom, którzy odwiedzają takie hotele, nie przyszłoby coś takiego do głowy, więc jakaś taka moje chore uprzedzenie na początku spowodowało, że na początku byłem bardzo zachowawczy i taki ostrożny i czułem się trochę niekomfortowo w tych hostelach.
hostela. W tle teraz czuję się mega turbo komfortowo i nie mam żadnych problemów z tym, żeby zostawiać plecak i jakieś tam cenne rzeczy. Oczywiście paszport mam przy sobie i te dolary, natomiast te lokalne pieniądze i tak dalej trzymam w plecaku. W ogóle się tym nie przejmuję. Pani w hotelu powiedziała, że nie było jeszcze takiego przypadku, żeby ktoś coś ukradł. Drzwi od wszystkich pokoi są potwierane, bagaże leżą. Nikt ich nie bierze, bo to nie jest to towarzystwo. Czystym sumieniem rekomenduję hostele. Wprawdzie rzeczywiście nocowanie na piętrowych łóżkach na wysokości powiedzmy 2 metrów, gdzie można spaść i glebnąć na ziemię. W takim powiedzmy ścisku nie jest może komfortowe. Do tego kible, prysznice, cała infrastruktura to jest jednak rzeź. Ale to są pierdoły, do tego można się przyzwyczaić, można to olać i ja myślę, że dobrą strategią jest nocować generalnie w hostelach po to, żeby zapoznawać się z jakimiś takimi, no nie turystami, ale powiedzmy podróżnikami, o to jest bardzo dobre słowo. A raz na powiedzmy tydzień kimnąć się w jakimś hotelu czy tam hostelu w jednoosobowym pokoju z własną łazienką, żeby się można było spokojnie wykąpać, wyjąć te wszystkie rzeczy, wyprać ubrania, rozwiesić to, niech to w nocy wyschnie, tu jest w nocy strasznie gorąco, więc fajna rzecz jest taka, że piorę wieczorem ciuchy i rano one są suche, nie? Więc tutaj nie ma naprawdę kłopotu z higieną i z takimi rzeczami. Dzisiaj byłem na pięknej górze, nie pamiętam nazwy. Historia była taka, że szedłem 1,5 godziny w jedną stronę, okazało się, że kolejka nieczynna na górę, ponieważ zaczął wiać strasznie silny wiatr, rzeczywiście zmiana pogody. Pan mi powiedział, że nie ma mowy, ale stało jeszcze kilka osób w kolejce, które już weszły przede mną. I pan wysłuchał mnie, że ja tutaj szedłem 1,5 godziny z powrotem, więc 3 godziny i wszystko na darmo i bez sensu. I może by mnie wpuścił, więc powiedział, że nie może mnie wpuścić, ale, uwaga, może pozwolić mi wejść do toalety. A z toalety przejdę boczkiem sobie tam do tej kolejki, która czeka i została. I w ten sposób się dostanę do środka. Wjechałem ostatnim wagonikiem na górę. I później było ciekawie, bo jako jeden z ostatnich zjeżdżałem. I było tak, że tą kolejką już oczywiście nie wpuszczali nikogo na górę, ale spuszczali ludzi na dół. Puszczali falami, jak były mniejsze podmuchy wiatrów. No ale oczywiście w ciągu tych 5-10 minut te podmuchy wiatrów się zmieniały. I jechałem sam w wagoniku. To była jazda. Rzucało tym wagonikiem tak, że myślałem, że po prostu wyfrunę albo obrócę się w tym wagoniku do góry nogami. To spuszczanie ludzi na dół to wyglądało trochę jak ewakuacja w takim trybie awaryjnym, a dostarczyło takich wrażeń jak żadna chyba kolejka górska. Już po odprawie bagażowej, bagaż nadany, więc jestem dużo lżejszy. Jestem najedzony, napity, zadowolony. No i śmigam w miejsce, o którym marzyłem od wielu dni. Ciekawe, jakie tam wrażenia mnie czekają. Następnym etapem naszej tułaczki po Argentynie jest ziemia ognista. Zapraszam Cię do eksplorowania tego magicznego miejsca. I na koniec nie zapomnij kliknąć suba, aby pomóc wystartować mi z kanałem i nie przegapić kolejnych odcinków.